takim największym osiągnięciem jest ten wygrany w ubiegłym roku Puchar Świata na Filipinach. To jest pierwsze historyczne złoto dla Polski, jeśli chodzi o głębokość w zawodach Pucharu Świata. Freediving dla mnie jest nurkowaniem w głąb siebie. Freediving jest dla ludzi dojrzałych, doświadczonych, świadomych. To jest niezwykle, żeby powiedzieć, relaksujące również. Nie pozwalamy sobie na chaos w głowie, porządkują nam się myśli. Sport szlifuje charakter, uczy dyscypliny, konsekwencji, pracowitości. Aktorstwo powoduje, że relaksuję się, wchodzę na inne moje artystyczne tryby. Lubię trochę być tu i trochę tu potęsknić za jedną lub drugą dyscypliną. Ja ze sobą nie walczę. Ja ze sobą współpracuję. Do wysłuchania podcastu Wygrywaj Zdrowie zaprasza grupa LuxMed. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie i wraz z Weroniką zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Wygrywaj Zdrowie. A dzisiaj naszym gościem jest Agata Załęcka, aktorka, którą nasi widzowie mogą znać z takich seriali jak Dzielnica Strachu, komisarz Agata Rychlik, czy na Wspólnej, ale również 9-krotna rekordzistka Polski, a także zwyciężczyni Pucharu Świata we freedivingu, czyli nurkowaniu na głębiny na wstrzymanym oddechu. Czyli przedstawicielka sportu absolutnie ekstremalnego, takiego, który właściwie wyznacza granice ludzkiego ciała i psychiki na najwyższą próbę. Witaj Agata i może od tego zacznijmy, czym Dzień jest dobry. free diving, żeby uplastycznić naszym widzom, że to nie jest nurkowanie, zatrzymywanie oddechu, gdzieś zanurzanie się w wannie, tylko to są niesamowite lokacje, to są prawdziwe głębiny. Tak jest. Freediving to jest nurkowanie na jednym wstrzymanym oddechu, albo w głąb morza, albo na dystans w poziomie tak zwanym w basenie olimpijskim. To się nazywa dynamika. Ja uprawiam obydwie te konkurencje i w poziomie, i w pionie. Moją koronną konkurencją oczywiście jest głębokość, bo bardzo lubię nurkować do serca morza i lubię czuć mocny uścisk głębi, bo tam jest zmiana ciśnień dość mocna. No ale to jest właśnie freediving. Na wstrzymanym oddechu z płetwami lub bez płetw, w jednej płetwie lub po linie się przeciągamy. Mamy na sobie okularki, ewentualnie nosek mamy też i to jest tyle, co mamy, jeśli chodzi o sprzęt. Plus obciążenie i pianka i to wszystko. To powiedz nam, ile wynoszą Twoje rekordy, żeby nasi widzowie usłyszeli, na jaką głębokość się zanurzasz i ile wynoszą Twoje rekordy i ile to czasu jest się pod wodą. W ubiegłym roku w lipcu na Cyprze, przygotowując się do Mistrzostw Świata, zrobiłam mój rekord życiowy 93 metry w płetwach na jednym wstrzymanym oddechu. Wciąż nie był to mój maks, to było po prostu stoper na linie, bo my mamy stoper, który nas zatrzymuje tam w głębiach. Nie mamy otwartej liny, że możemy na ile chcemy. Także wiem, że jeszcze mogę spokojnie popłynąć w dół, tylko że w takich sytuacjach wypłynięcie jest wyzwaniem, bo to jest tak, że jeżeli robię 93 metry i chcę pójść na 95, to są 2 metry w dół, 2 metry do góry, to razem 4 metry. Około 5-6 sekund więcej na wstrzymanym oddechu, dłużej. To już robi różnicę, dlatego pracujemy nad tym, żeby nad techniką, nad hydrodynamicznym ustawieniem ciała, nad tempem i tempem nurkowania, żeby przyspieszyć. A jak wiemy, jak za bardzo przyspieszamy, za bardzo się ruszamy, no to też za dużo dwutlenku węgla budujemy, jest nam niewygodnie, więc trzeba znaleźć wspólny mianownik. Tak sobie pomyślałem, że jak schodzisz na te 90 metrów, to jest wysokość, wyczytałem, 30-piętrowego budynku. I jak to wygląda, jak się dochodzisz do tego końca tej liny? Czy tam jest absolutna ciemność, czy tam jest niebiesko? Co wtedy widać i słychać? I czego dowiedziałaś się o sobie samej w takiej absolutnej ciszy, czego nie mogłaś usłyszeć na lądzie? Odpowiadając jeszcze na poprzednie pytanie, 93 metry zajęły mi 3 minuty 48 sekund. Tam bywa ciemno. W jednych miejscach, zależy w jakim jesteśmy akwenie, w jakim morzu,
czy jest to jakaś po prostu grobla wielka. Może być bardzo ciemno, albo może być po prostu granatowo. Wtedy już się przeważnie używa czołówek. Nurkujemy z czołówkami, które się włączają poniżej pewnego ciśnienia. E, Wbrew pozorom nie jest wcale aż tak tam cicho, bo w wodzie niesie się niesamowicie dźwięk, więc jeżeli gdzieś płynie łódź, to bardzo to słychać w uszach. Ale jest ciszej niż na lądzie. Również przede wszystkim ciszej jest w naszej głowie niż na lądzie, bo tutaj naszym zadaniem jest jak najmniej e, myśleć, że tak powiem, tracić tlenu na rozkminianie rzeczy w naszej głowie. Wystarczą nam dwa, trzy zadania, na których musimy się skupić, to wszystko. I to jest niezwykle, że powiedzieć, relaksujące również, bo nie pozwalamy sobie na chaos w głowie, porządkują nam się myśli. Poza tym zauważyłam, że na wstrzymanym oddechu podczas zmiany głębokości, zmiany ciśnień dzieją się z nami niesamowite rzeczy. Ja mam jakieś złote myśli, wracam na powierzchnię ze złotymi myślami, po prostu wydarzeniami, które się zdarzyły sprzed roku lub dwóch i nagle mi się to rozwiązało pod wodą. Ja sobie czasami rozwiązuję życie pod wodą. Prawa i lewa półkula się wyrównuje. Odbodźcowanie schodzi. Jesteśmy dzisiaj bardzo, bardzo przebodźcowani. Internet, media, chcemy być cały czas na czasie, co się dzieje. Wierzcie mi, taka sesja półtorej godziny, na przykład nawet na basenie Deep Spot w Mszczonowie, tam jest 45 metrów. Te półtorej godziny wystarczy, żeby oczyścić głowę, żeby wyjść uspokojonym. Freediving dla mnie jest nurkowaniem w głąb siebie. Scuba diving, czyli nurkowanie z akwalungiem, jest nurkowanie na zewnątrz, jest patrzeniem na zewnątrz. Natomiast freediving jest patrzeniem do środka. I można się stać swoim najlepszym przyjacielem, trenując freediving, bo dowiadujesz się, masz świadomość pełną ze sobą, wiesz, co się z tobą dzieje, a jeżeli nie możesz czegoś zrobić, przekroczyć jakiegoś metra, to musisz zweryfikować, zanalizować i zeskanować swoje ciało, co jest nie tak. To czasami trochę trwa dłużej, czasami krócej, ale jak przechodzisz przez tę ścianę, idziesz dalej, to jesteś mega zadowolony. I, i to jest bardzo fajna droga poznawania siebie przy pomocy natury. A kiedy się zaczęła Twoja przygoda z tym? Kiedy poczułaś, że to jest coś, co chciałabyś robić dalej i to na taką skalę, żeby iść w to zawodowo? Freediving, nie wiedząc, że nazywa się freediving, pokochałam w wieku 8 lat. Obejrzałam wtedy film Niewielki Błękit, Mała Syrenka. Poczułam coś bliskiego do syren. Jako dzieciak tak byłam zakochana w syrenach, że robiłam je sobie z modeliny, jako takie małe figurki, którymi się bawiłam godzinami w wannie. Kochałam syreny, rysowałam syreny. Wtedy nie było możliwości kupienia żadnych lalek syren, więc miałam totalnego hopla odnośnie syren. Po paru latach pojechałam pierwszy raz do Egiptu, zobaczyłam rafę koralową, która była wtedy bardzo piękna i kolorowa i zaczęłam uprawiać snorkeling. I byłam urzeczona tą naturą. Było tam jak z bajki, jak z tego filmu Walta Disneya, tak kolorowo. Potem wróciłam do Polski i moje sytuacje życiowe spowodowały, a raczej rodzinne, że przenosiłam się do kilku miast i jako dziecko mieszkałam w kilku miejscach i zmieniałam szkołę podstawową 6 razy. To nie jest łatwe dla dzieciaka. Wszystko jest nowe, towarzystwo jest nowe. Ale miałam jeden wspólny mianownik. Basen. I ten basen wszędzie pachniał tak samo. To była moja taka ostoja, moje poczucie bezpieczeństwa. Chowałam się pod wodę, żeby po prostu poczuć się jak u siebie. I pamiętam, że jako dzieciak bardzo chciałam, żeby ktoś wrzucał mi coś na dno. Ja lubiłam to wyławiać i klikać brzuchem o dno. Nieważne, że nie wiedziałam, jak się wyrównuje ciśnienie. Kłuły uszy, nie miałam na sobie żadnego noska, żadnych okularków, ale bardzo chciałam po prostu dotykać tego dna. Minęło wiele lat. Pojechałam do Egiptu ponownie i tam zostałam 3 miesiące, zrobiłam kurs Dive Mastera. Deep Diver, Dive Master, Nitrox Diver. To jest sprzętowy, scuba divers, czyli sprzętowy z automatem oddechowym nurkowanie, tak? I tam pierwszy raz zobaczyłam w Blue Hole'u freediverów. I pomyślałam sobie, jacyś samobójcy. Co oni robią? Gdzie oni mają sprzęt oddechowy? Jak oni przetrwają tam? Byłam zszokowana, ale z drugiej strony zauroczona tym widokiem.
Minęło parę lat i pojawił się COVID. I w COVIDzie, w pierwszym roku, pod koniec pierwszego roku covidowego, kiedy znowu był lockdown i to już był koniec roku, już ludzie wracali do pracy, ale nie my, wolni strzelcy, nie muzycy, nie aktorzy. Czasami graliśmy dla 50 osób, ale też często były odwoływane zdjęcia. Ja myślałam, że oszaleję i mój mąż, Kuba Kwiatkowski, się nade mną zlitował. Mówi, wiesz co, jest taki basen e, pod Mszczonowem, ma 45 metrów głębokości. On jest tak, mój brat zna tam kogoś, może chciałabyś, słyszałam kiedyś, że nurkowałaś. Może to ci pomoże, żeby trochę odtajać, bo ja już dostawałam kota. No i zabrał mnie tam. Pierwszy raz zanurkowałam z właścicielem tego basenu, z Michałem Breszczyńskim na dno, ale jako skubasi, czyli sprzętowo. I zobaczyłam freediverkę, która nurkuje sobie i tak pływa w tych pięknych, długich płetwach, niczym puenty baletnicy. Mówię, och, zawsze chciałam z tego spróbować. To zapraszamy jutro, bo akurat miałam dużo wolnego czasu, bo moja praca była odwoływana. I tak przyszłam na pierwszą lekcję, przyszłam na drugą lekcję, zlitowali się nade mną. Na trzeciej lekcji zaczęli robić mi kurs. Miałam bardzo duże tendencje do schodzenia głęboko, ale nie mogłam tego robić, bo nie byłam na takim odpowiednim levelu, żeby to robić, ale ciągnęło mnie do głębi. Oni też zauważyli, moi instruktorzy, że wyrównuję ciśnienie w sposób nietypowy, inny, nie łapię się za nos w masce. Nazywają to hands free, że mam hands free, że to jest jakiś święty graal i to jest coś, co rzadko ma ktoś, ale to znaczy, że ten ktoś jest dedykowany morzu. Ja nie wiedziałam, o czym mówią oni. Myślałam, że się tego nauczyłam pewnie przy scuba divingu, ale okej, niech będzie święty graal. I po 2 tygodniach zeszłam na dno basenu 45,5 metra. Niechcący, bo koledze się lina nie podwinął jej do góry i wszyscy byli zdziwieni, że już potrafię robić coś, co ludzie robią po latach. Nie? Po 8 miesiącach wygrałam pierwsze międzynarodowe zawody. Po 8 miesiącach również zrobiłam pierwsze 2 rekordy polskie na Mistrzostwach Świata. I tak naprawdę robiłam pierwsze rekordy polskie, nie wiedząc o tym, że robię rekordy polskie, bo jeździłam do Dahab, do Egiptu i tam sobie po prostu pokazywałam swoje nurki i swoje głębokości. I ludzie do mnie pisali na Facebooku, hej, czy ty wiesz właśnie, że bijesz rekord polski jakoś nieoficjalnie? A ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. I tak się zaczęło. Tak się zaczęło, a twoim to bardzo szybko w takim razie, skoro to się zaczęło w pandemii, takim największym osiągnięciem jest ten wygrany w ubiegłym roku Puchar Świata na Filipinach. Tak, jestem bardzo dumna z tych zawodów, z tego wyniku, ponieważ wygrałam tam z najlepszymi. Nie mówię, że ja jestem najlepsza, tylko wygrałam wtedy z najlepszymi. Tam były absolutnie legendy freedivingu i one nurkowały. I one się starały, coś nie wychodziło, więc nie sądziłam, że to bardzo tak daleko zajdzie. Konserwatywnie wybierałam nurki i wygrałam naprawdę z fantastycznymi freediverkami, które są dużo lepsze ode mnie. Także tak, to jest pierwsze historyczne złoto dla Polski, jeśli chodzi o głębokość w zawodach Pucharu Świata. Również od 2 lat jestem w rankingu ogólnym w Polsce na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dynamikę, czyli nurkowanie w poziomie i głębokościowe. Obecnie w CMAS jestem 3. na świecie według rankingów ogólnych. Zrobiłam łącznie w moim życiu 9 rekordów, w tym roku 3. Łączę to jakoś z aktorstwem. Dużo ludzi dzięki moim wstawkom na sociale dowiaduje się, że jest freediving, jest taki sport. Więc tak, ten rok był naprawdę niesamowity. Dostałam również stypendium ministra sportu, za które jestem ogromnie wdzięczna, za wybitne osiągnięcie. Więc jest to fajne, że jest to zauważane, że my mamy bardzo dużo mocnych sportowców, jeśli chodzi o ten sport, o freediving, tylko głównie w poziomie. Natomiast ja jestem taką jedną z niewielu freediverek, która jest tak głęboko i tak i nurkuje w obu tych dyscyplinach dynamicznej i głębokościowej na takim poziomie. Opowiedz nam od strony technicznej, jak to wygląda, bo jak w ogóle jest wielkie ryzyko schodzenia na taką głębokość? Kto na powierzchni cię zabezpiecza? Wspomniałaś o mężu, o Kubie, którego też znam świetnie i wiem, że on strasznie to przeżywa. Twoje starty, ja tak sobie wyobrażam, że ci, co są na powierzchni, to oni mają chyba nawet większy stres niż Tak. ty. Może tak być. Jak duże to jest ryzyko Powiem,
dla ciebie, żeby wypłynąć. Nie mam, nie podchodzę do tego, że to jest ryzyko. Po prostu robię głębokości, z których wiem, że wyjdę. Poza tym jest szereg zabezpieczeń. Ja jestem przypięta taką smyczą do liny opustowej i wzdłuż tej liny opustowej schodzę w dół. Na końcu jest stoper. Wracając, spotykam się z safety, ze skuterami, a potem z kolejnymi safety, ludźmi, którzy mnie asekurują na powierzchnię. Oni nie mogą być ze mną tam na dnie, bo to bez sensu, ale na przykład jakby się coś wydarzyło na dnie, to jestem przyczepiona do tej liny, przypięta specjalnym karabinczykiem, który się zatrzymuje na stoperze i jeżeli ta lina jest wyciągana, no to ja jestem też wyciągnięta w razie czego z całą tą liną, a w międzyczasie ktoś po mnie płynie, żeby mnie szybciej wyciągnąć, tak? Ja czegoś takiego nie widziałam jeszcze na własne oczy, żeby tak wyciągali linę, bo również wiele takich przypadków niebezpiecznych dzieje się w ostatnich 15 metrach tuż pod powierzchnią, jak już się wraca. To tylko jest związane ze zmianą ciśnienia parcjalnego tlenu. Czasami jak się zasiedzimy dłużej, to te płuca nam się kompresują. Powiedzmy, jak schodzę na 90 metrów, tam jest 10 bar ciśnienie, moje płuca są dość mocno skompresowane, to nie boli, nie czuję, ale jest to przyjemne. Może to jest tak jak pomarańczka są moje płuca wtedy, takiej wielkości. I tak się wydaje wtedy, że ma się dużo tlenu. Ale jak się wraca i się go ma za mało i płuca nasze wracają do swojej objętości naturalnej, no to później okazuje się, że organizm musi włączyć tryb awaryjny, jeżeli jest za mało tego tlenu, żeby uratować mózg i serce i wtedy robi takie jakby odcięcie, taki blackout, usypia zawodnika. I to jest zadanie dla safety, żeby nas po prostu wyciągnęli. I to się zdarza przeważnie od tak 20 metra w górę, jak się robi na zawodach starty. Słyszałam o przypadkach, że komuś się coś zdarzyło na 40 czy 70 kiedyś, ale to jest zupełnie inny przypadek i być może związany z jego stanem zdrowia. Też trzeba uważać, dzień jest dniowy nierówny. Natomiast my nurkujemy tak, żeby takie rzeczy nie było i takie rzeczy się nie zdarzały. Dlatego mamy tak obszerne i restrykcyjne procedury powierzchniowe po wypłynięciu. Można zrobić cudownego, wspaniałego nurka, ale jeżeli zrobimy coś nieprawidłowego na powierzchni, jak na przykład zanurzenie brody albo zanurzenie ust, jesteśmy zdyskwalifikowani. Jest szereg bardzo dużych obostrzeń, o których musimy myśleć, co powoduje, że nie możemy za bardzo się odciąć. I to ma sens. Również mam procedury przed wejściem do wody. Muszę być na minimum godziny na oczach sędziego, bo inaczej jestem zdyskwalifikowana. Mam szereg obostrzeń. Również mam testy antydopingowe, takie same jak Robert Lewandowski. Ale nie jestem w programie Adams, natomiast mam też wszelkie, jak wszyscy sportowcy przez WADA, tak, mnie to też dotyczy. No jest to sport ekstremalny. No ja jak słucham, to po prostu aż ciarki mnie przechodzą, więc powiedz, jak wygląda przygotowanie, tak? Na co ty musisz zwracać szczególną uwagę, jeśli chodzi o twoje zdrowie, żeby to było dla ciebie bezpieczne? Jakie badania wykonywać? No bo na pewno musisz coś sprawdzać, tak? Muszę. Powinnam co pół roku już teraz robić badania. Robię co rok, ale ja lubię czasami też co pół roku. Robię spirometrię, badam krew, muszę zbadać wszystko. Płuca, wszystko z morfologią związane. Jestem często u lekarza sportowego, sprawdzę moje oczy, moje uszy. Rozmawiamy o suplementach, które przyjmuję, które powinnam odłożyć, a które mogę na inne. Rozmawiamy o zatokach. Przygotowuję się w sposób taki, że trenuję na siłowni, trenuję w basenie głębokim i trenuję w basenie olimpijskim. To są 3 miejsca, gdzie trenuję. Kiedy jestem na przykład na zdjęciach we Wrocławiu, to tam nie mam dostępu do basenu, to na przykład trenuję po zdjęciach na siłowni. Są to ćwiczenia na wydechu, na przykład biegam na bieżni na wydechu. Na pełnym wydechu chodzę i robię minimum 51 kroków. To jest bardzo trudne ćwiczenie, pokazujące w jakim stanie są nasze mięśnie w pracy beztlenowej, bo u mnie praca beztlenowa jest absolutnie najważniejsza oraz wydolność. U nas prędkość nie jest taka ważna jak wydolność. A czy widzisz jakiś wpływ na twoje zdrowie, zarówno pozytywny, jak i negatywny? Tak, widzę. Absolutnie pozytywny. Jestem w swojej najlepszej formie. Jak jestem w fazie treningowej, a nie roztrenowania,
to jestem w swojej najlepszej formie życiowej. Naprawdę nigdy nie miałam tyle energii. Odpowiednio się suplementuję suplementami sprawdzonymi dla sportowców. Współpracuję z fajną marką. Nigdy nie brałam tylu suplementów, jak biorę w fazie przygotowawczej. Jestem na planie zdjęciowym, boli mnie głowa, jak ktoś chce mi dać tabletkę. Ja mówię, nie mogę, musisz pokazać mi skład. Dostaję skład, wysyłam do mojego lekarza, który jest ekspertem od antydopingu i pytam się, Andrzej, czy to jest jest okej, czy nie jest okej? Jest okej, jest okej. Ale są sytuacje, kiedy na przykład, no nie wiem, aktorom coś się pozwala wziąć, a ja jako sportowiec, aktorka nie mogę tego wziąć, bo coś jest uważane jako maskownica i jest już uważane jako doping. Więc ja muszę bardzo uważać, bardzo się tym trochę stresuję tuż przed zbliżającymi się ważnymi zawodami, co jem, czego nie jem. Również nie zostawiam wody albo nie piję wody niewiadomego pochodzenia. Także bardzo, nawet odkładam suplementy, które są ok, ale które kiedyś ktoś okazało się w przeszłości były zanieczyszczone, więc bardzo, bardzo jestem uważna na to, co jem i co piję. I staram się jak najwięcej wysypiać. Powiedz, jak bijesz te kolejne rekordy, niczym na przykład w skoku o tyczce Aleksander Duplantis, czy wcześniej Sergiej Bubka, coraz bardziej przesuwając ten limit. Jak uważasz, jaki jest limit dla ludzkiego organizmu? Czy ten limit w ogóle jest? Myślę, że ten limit jest, on jest, absolutnie jest i dojdziemy do niego, bo zależy w jakiej dyscyplinie, ale myślę, że każda dyscyplina może mieć swój limit, to sobie na pewno. Natomiast my mamy też swoje własne limity, tak? No wiele osób nie jest w stanie zejść na 90 metrów. Mają swoją ścianę na 76, nie mogą tego przebić. Muszą przerobić pracę dość mocną. Mięśni, krtani, podniebienia miękkiego, to są tej synchronizacji, to są potężne, trudne ćwiczenia. Są limity i ja jestem blisko tych limitów światowych, więc myślę, że gdybym została 2-3 miesiące w wodzie, nie musiała wracać do pracy, to myślę, że jest duża szansa, że wróciłabym z 3-cyfrową liczbą do kraju, nie? Więc ale to nie jest najważniejsze dla mnie. Najważniejsze jest dla mnie to, że fajnie się na siebie nakładają, zazębiają się ten sport oraz aktorstwo. Ponieważ sport szlifuje charakter, uczy dyscypliny, konsekwencji, pracowitości. Aktorstwo powoduje, że relaksuję się, wchodzę na inne moje artystyczne tryby i lubię trochę być tu i trochę tu, bo potęsknić za jedną lub drugą dyscypliną. Bardzo to lubię i dzięki temu mam świeżość i entuzjazm, kiedy wracam. Znalazłem takie piękne zdanie w jednym z wywiadów. Powiedziałaś, że aktorstwo to wyrzucanie emocji na zewnątrz, a freediving to chowanie ich głęboko w środku. Te dwa światy trzymają mnie w pionie. Rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie. Tak jest. To pełna prawda w moim wykonaniu. Natomiast niesamowite jest to, wiem to z naszej wcześniejszej rozmowy, że ty, przygotowując się do tego największego swojego sukcesu, czyli Pucharu Świata na Filipinach, przygotowania były między wizytami na planie. Jak to w ogóle byłaś w stanie połączyć? To był trudny czas. Poza tym Pucharem Świata wystąpiłam jeszcze w Pucharze Świata w Dynamice miesiąc wcześniej. I jeszcze 2 miesiące wcześniej w innych zawodach, które wygrałam. Więc generalnie miałam zawody po zawodach miesiąc po miesiącu w tamtym okresie. To jest tak, że to nie jest lekkie, nie jest to lekko połączyć. Włącza mi się tryb zadaniowy. Planuję sobie i po prostu nic z tego planu nie jest w stanie rozbić. Nawet jeżeli zdarzają się jakieś premiery czy spotkania towarzyskie, to ja wiem o tym, że mam taką określoną ilość treningów i nie chcę ani jednego stracić. Więc na przykład zdarzało się, wracałam z Wrocławia i od razu jechałam na basen głęboki, żeby tam zrobić swoje treningi. A potem wieczorem siłownia. Następnego dnia zdjęcia i potem znowu trening. Potem przerwa. Więc
wciskałam, gdzie się dało te treningi. Dzisiaj już wiem, że chcę postawić większą koncentrację, większy nacisk na regenerację, bo regeneracja jest absolutnie formą treningu. Także wtedy po prostu zapychałam wszelkie te dziury dostępnego czasu treningami, a dzisiaj muszę to spróbować jakoś bardziej skondensować. To mam jeszcze o aktorstwo takie pytanie, no bo na przykład na planie serialu Dzielnica Strachu jesteś twardą panią komisarz, twardą taką babką, a pod wodą musisz być maksymalnie rozluźniona, low heart rate. Jak udaje ci się tak drastycznie, jeszcze jak masz prosto z planu, jedziesz na basen i nurkujesz na tych 45 metrach, jak ci się tak udaje zmienić drastycznie metabolizm i energię między dniem zdjęciowym a treningiem? No wszyscy o to pytają również w freediverze, jak ja to godzę. Niektórzy mówią, że właśnie potrafię to robić ze względu na zawód aktorki. Że jestem przyzwyczajona do castingów, do jakiejś adrenaliny i tutaj sobie z nią potrafię poradzić na zawodach chociażby. Nie wiem, czy tak jest. Jedno jest pewne. Ja potrzebuję tego spokoju, wracając z pracy aktorskiej i pracy w mediach. Potrzebuję schować się pod wodę. To jest dla mnie ułatwienie. Ja po prostu taki był mój pierwszy zamysł zejścia pod wodę. Chciałam się schować, chciałam się odciąć od tego świata, chciałam się zrelaksować. I po prostu ja tego fizycznie i mentalnie potrzebuję. Ale jest jeszcze coś takiego jak dieta i żeby spowolnić to bicie serca, nie piję mojej ulubionej kawy przed treningiem, przed zawodami. Już staram się na tydzień, 2 nie pić kawy. Nie jem pieprzu, chili, żadnych rzeczy ostrych, które przyspieszają metabolizm. Zwalniam metabolizm. I jem też dużo białka, węgle, ale staram się ten metabolizm spowalniać i spowalniać siebie. Wtedy medytuję wieczorami, medytuję tak 30 minut. Robię też treningi na sucho odnośnie wyrównywania ciśnienia w uchu środkowym przy pomocy takich pewnych narzędzi, urządzeń, że można w każdym miejscu, w hotelu, w samolocie bawić się tym i bawić się w wyrównywanie ciśnienia. Także staram się już wtedy, wiem, że mi bardzo pomaga, jak już robię slow down, już w pracy nie jem, nie piję kawy, tak? To już tak, już się przygotowuję do tego trybu startowego. Ja bym nie umiał. Wiesz, No, wiesz, mi że jest ja również nie. ciężko. Dla mnie też, bo moim śniadaniem jest po prostu kawa z owsianym napojem i to wszystko. Ale znalazłam fajne rozwiązanie na początku, w fazie początkowej, bezkofeinowa. A potem już się było łatwiej trochę odzwyczajać. A potem wracam do mojej kawy. Więc... Słuchając tak jak mówisz, to wygląda na razie na to, że obie rzeczy są na równi, zarówno sport, jak i aktorstwo. Czy jesteś w stanie powiedzieć, że coś jest bardziej istotne, czy bardziej się czujesz aktorką, bardziej sportowcem, czy nie ma takiego rozróżnienia? Czy potrafiłabyś wybrać na przykład, w którą stronę pójść? Obecnie, dzisiaj, jeżeli miałabym dostać propozycję głównej roli w super projekcie, a wyjazdu na Mistrzostwa Świata, to wybrałabym super projekt. Na Mistrzostwa Świata mogę pojechać w każdej chwili innego czasu. Okej. Ale freediving i aktorstwo są dla mnie jak yin-yang. One są niby przeciwstawnymi siłami, ale się bardzo fajnie uzupełniają. Czasami jest tak, że przeważa sport, jak się przygotowuję w fazie, jestem przygotowawczej, przygotowuję się do ważnych zawodów, mam cel, wiem kiedy polecę, kiedy zwolnię się z pracy i tak dalej, to jestem wtedy w fazie zadaniowej. I to może trwać 7 miesięcy na przykład. Ale potem leżę na tej wodzie sobie ostatniego dnia startu, przed kolejnym rekordem Polski. Staram się zrelaksować jak najbardziej, żeby te fale też mnie ukoiły, a nie pobudziły. Nagle przypływa katamaran z turystami. Turyści mają w rękach drinki. Hej, ha, zabawa. Robią mi fale, że ja teraz będę miał trochę trudniej zejść. I sobie myślę tak, kurde, jestem aktorką, co ja tutaj robię? Powinnam odpoczywać, chillować. A nie, zasuwam, wiesz, i po prostu zaraz będę biła rekord czyjś lub mój. I drugą stronę jest tak samo. Jestem sobie z teatrem, jeżdżę, pracuję z 3 teatrami obecnie, 2 są objazdowe.
Jeździmy busem z aktorami i są zawody, jednym z mistrzostw z ubiegłego roku, w których nie mogłam brać udziału. I oglądam te starty online i sobie myślę, co ja tu robię z tymi aktorami? Powinna być tam, reprezentuję Polskę z orłem na piersi. Także to jest naprawdę yin yang, to jest bardzo u mnie wyrównane. Natomiast są miesiące, że przeważa troszkę ta, z racji właśnie przygotowań, albo są miesiące, że z racji przygotowań do roli przeważa. Ale są dwie, tak samo kocham, tak samo te pasje. Te pasje po prostu nie są w stanie się pokonać. One są tak samo ważne. One się przenikają. To mam jeszcze jedno pytanie o aktorstwo, bo wiem, że stosujesz metodę Strasberga, Mhm. metod acting. Tak. To czy umiejętność jakby budowania prawdy o postaci pomaga ci oszukać mózg tam pod wodą, jakby wynegocjować z nim, że zejść na limit? Powiem szczerze, że odkryłam podejście takie do sportu. Ja ze sobą nie walczę, ja ze sobą współpracuję. A jeżeli zdarzają się przykre sytuacje, tudzież moje porażki, traktuję je w formie lekcji. No bo kiedy mogłam się tego dowiedzieć? Na takiej lekcji, żeby już tego więcej nie robić. Także ostatnio byłam wśród sportowczyń wspaniałych i słyszę, że jedna mówi, że ona każdego dnia próbuje być lepszą wersją siebie i walczy za sobą. A ja nie mam tak. Ja nie lubię tego określenia. Ja jestem fajną wersją siebie już teraz i współpracuję ze sobą i akceptuję to, że mam stres przed startem, akceptuję to, że może się coś nie udać ale nie pejczuję się za to. Kiedyś tak było, teraz już tak nie jest. Chcę ze sobą współpracować, tak żebym po prostu rozmawiam ze sobą, rozmawiam ze swoim ciałem, duszą i ja, nie wiem, mam wrażenie, że nastroję, jakkolwiek to zabrzmi. Fakt jest taki, że ciało nas bardzo często jest w stanie poprowadzić tam, gdzie chcemy, tylko głowę trzeba przekonać. Głowa wtedy, na zawodach głowa najbardziej krzyczy. Trzeba ją uciszyć. Więc takie podejście współpracy pomaga w przekraczaniu granic. Tak mi się wydaje. A czy w sporcie ekstremalnym bardziej chodzi o to, żeby ignorować sygnały płynące czasami z naszego ciała, czy bardziej o to, żeby ich słuchać? Absolutnie trzeba słuchać sygnałów płynących z naszego ciała w sporcie ekstremalnym. To jest podstawa. Nasze ciała są bardzo mądre. Kiedy zeszłam na pierwsze czy drugie 62 metry, chociaż nigdy tego nie zrobiłam wcześniej, pomyślałam sobie, pamiętam jak zawinęłam, nasze ciało jest maszyną. To jest niesamowite. My nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze ciała są niesamowitym światem. Nasze ciała, organizmy, tylko musimy wiedzieć, jak trenować i co, ale są niebywałe. A co jest dobre? Freediving jest dla ludzi dojrzałych, doświadczonych, świadomych i nie jest to, często mówimy, sport dla ludzi starszych. To jest prawda. Jest kilkoro młodych ludzi, freediverów, dzieciaków, które tam próbują, ale tak naprawdę najlepszymi freediverami to są ludzie już dojrzali. Każdy może zacząć. Nie chodzi o ściganie się ze sobą. To po prostu przede wszystkim jest relaksacja podwodna, medytacja. Jest to spotkanie się ze sobą. Ja jeszcze chciałem zapytać o strach. Czy ty go czujesz? Wiem, że tak, bo kiedyś powiedziałeś, że strach jest twoim przyjacielem i kto się bardziej boi? Czy ty w trakcie startu, czy twój mąż czekający na zewnątrz? Strach pojawia się szczególnie, kiedy bije duże, już naprawdę jestem na dużych głębokościach. Stresuje mnie cała ta otoczka zawodów, że muszę tu być, tutaj zdążyć z procedurą, zdążyć, żeby być godzinę przed startem na oczach sędziego. Są różne logistyczne sytuacje, to mnie najbardziej stresuje. Ale jak już wchodzę pod wodę, to już się czuję ok. Ale cała ta otoczka i to wyczekiwanie, te 2 dni do startu, ja już nurkuję. Ja już jestem w fazie takiej totalnie, już jestem pod wodą, chodząc po powierzchni. I jest to ogromny stres. Wtedy bardzo dużo tracę na wadze, muszę uważać. Nie jestem w stanie skupić się na czytaniu książek, czytaniu scenariuszy. Jedyne co to mogę przejechać się skuterem po danej okolicy, żeby pozwiedzać, tak? Odciążyć głowę.
Mam ten strach wciąż. Chciałabym go mieć mniejszego. Mam nadzieję, że tak będzie. Może tak jest, dlatego że nie jeżdżę tak często na zawody. Jak jeżdżę na jakieś zawody, to chcę wrócić z czymś. Więc mam podwójny stres i troszkę presję, że chcę wrócić, nie wiem, z rekordem. Może gdybym była cały czas na zawodach, bo bym wszystko jedno traktowała jedne zawody jak trening, drugie, a tutaj mam założenia, które spełniam. Ale to nie jest łatwe, żeby zarządzić tak swoją głową. Współpracuję z psycholog sportową Joanną Misiekowską, która jest fantastyczną ekspertką. Głównie z nią ku jej niezadowoleniu, głównie współpracujemy przed zawodami tuż. Ona często mówi, że gdybym była tylko sportowcem, a nie aktorką, być może tych rzeczy by nie było. Bo jako aktor muszę mieć otwarte sensory, słuch, oczy na to, co się dzieje wokół mnie. Na planie zdjęciowym muszę słyszeć w tym samym czasie reżysera, operatora, charakteryzatorkę, coś mówi gość od dźwięku, plus mój aktor partner. I mam 5 różnych osób w tym samym czasie, muszę to szybciutko, jeszcze ja dodatkowo. I muszę to szybko przefiltrować i zrobić zadanie. A na zawodach freedivingu ja muszę się zamknąć te wszystkie sensory i nie zwracać uwagi na innych zawodników, jak robią, co robią. A takie zawody ekstremalnie mnie interesują. Ten jak popłynął, ta zemdlała dlaczego, ta jaką płynie. Wiele osób gra, wielu zawodników podgrywa specjalnie, robią takie mental games. Widzę to. Próbują niektórych wystrychnąć na drutka, tudzież kogoś zdekoncentrować. Widzę takie zachowania i to widzę. A powinnam się bardziej odcinać. No i to jest właśnie to, że przez lata trenowałam bycie obecną i reagującą na to, co się dzieje wokół mnie. Na przykład w aktorstwie, jak rozmawiamy teraz i spadłaby lampa, to nie udam, że ona spadła, tylko ja ogram, mówiąc tobą kwestię, podniosę i nawet z nią zaimprowizuję coś. To jest coś, czego ja się uczyłam, co jest plusem w aktorstwie. No ale to muszę wyłączyć, będąc na zawodach we freedivingu. Tam muszę być totalnie... I wtedy nie umiem się odnaleźć, bo ja nie lubię tak tylko medytować, ja lubię się ruszać. Więc pracuję mam fajne wyzwania na ten rok, mentalne. No oczywiście ten stres akceptuję, ale z drugiej strony staram się wtedy skupić na zadaniach. Mam 5 zadań w drodze do 93 metrów, tylko 5 zadań. I nie mam wpływu na pogodę, nie mam wpływu na start innych zawodników, nie mam wpływu, czy przepłynie gdzieś rekin, nie mam absolutnie na to wpływu, jak sędziowie się zachowają, mam tylko wpływ na swój start. Więc wtedy staram się odciążać, na tak niewiele rzeczy mam wpływ. Czyli mam wpływ na mój start, żeby był bezpieczny i skupiam się na zadaniu. Zadanie do 1 metra, kolejne zadanie. Takie zadanie, więc podchodzę do tego tak technicznie. No, ja jestem po prostu zasłuchana. Bardzo dziękujemy, bo no, niesamowita rozmowa, bardzo to jest ciekawe i można by było chyba o tym słuchać godzinami, To prawda. bo to również szkoda niesie za sobą kończyć. emocje, o których ty tutaj opowiadasz i w każdym twoim słowie one wybrzmiewają. Więc no, nam chyba nie pozostaje nic innego, jak życzyć kolejnych sukcesów. I rekordów, ogromnych. choć nie presji na te rekordy. No i No tak. nie wiem, co wy sobie życzycie jako zawodnicy, zawsze My mówimy- powrotu, tak? Na górę. Nie, coś ty. To byłoby zakazane. Mówimy sobie enjoy, Enjoy. enjoy. No to życzymy w takim razie jak najwięcej satysfakcji z kolejnych startów. Bardzo dziękuję. Bardzo Dziękujemy. dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.